Czy to możliwe, że lud, który dominował nad Wisłą prawie 1000 lat, rozpłynął się bez śladu? Czy niepozorne ziarno ze wschodu mogło zmienić całą naszą historię? Czy sam sławny biskupin zaczyna się dużo wcześniej, niż mówią o nim podręczniki? I czy to również możliwe, że jedna wielka rzeka dzieli mieszkańców Polski od tysiącleci aż po dziś? Jeśli mam rację, to czy Polska nie zaczęła się przed Polską? Zacznijmy zatem od wielkiego podziału. Po jednej stronie Wielkopolska, Śląsk, zachodnia Małopolska, czyli świat Mogiłowców. To nadal jest strefa wpływów z zachodu i południa, gdzie wciąż prestiż mierzono długością miecza i czymś bardzo istotnym, wysokością nasypu kurhanu. Natomiast po drugiej stronie Mazowsze, Lubelszczyzna, Podkarpacie i druga część Małopolski. To tam rozciąga się nowe władztwo Trzyniczan. Ale czy było to jakiegoś rodzaju imperium? No śmiem w to wątpić. Nowi osadnicy zaczęli pojawiać się w różnych strefach leśnych na północy naszego kraju, na całej nizinie polskiej i ogólnie całej wschodnioeuropejskiej i również na terenach leśno-stepowych. Jeśli chodzi o ziemię polskie, co tutaj jest bardzo istotne? Mniej więcej granica przebiegała linią Wisły, ale ta granica, o której mówię, wcale nie była taką oczywistą barierą. To była bardziej już wtedy strefa komunikacji. Przecież w tamtym czasie nie było ani ceł, ani jakichkolwiek strażników, którzy mogliby strzec tutaj czegokolwiek. Ludzie przemieszczali się w tym czasie swobodnie. I cały ten trzyniecki krąg kulturowy stanowił taką wspólną sieć. Kiedy Mogiłowcy stawiali na indywidualizm wojownika, kult jednostki i siły, Trzyniczanie byli odmienni. Oni trzymali się tradycji większej zbiorowości. I tak przez wieki oba te światy rozwijały się równolegle. Obie nacje tutaj migrowały, przybyły skądś, już wtedy dzieląc nasze współczesne ziemie na dwa różne światy. O Mogiłowcach dowiecie się znacznie więcej w moim poprzednim odcinku, do którego was zapraszam, a dzisiaj pora przyjrzeć się migrantom ze wschodu. Organizacja trzyniecka rozwijała się między plus minus 1900 a 1000 przed naszą erą. I niektórzy już w tym czasie nazywają ich organizację prasłowiańską. Pierwsze wzmianki o Słowianach pojawiają się dopiero przecież ponad 1000 lat później. To przepaść czasu większa niż ta, która dzieli nas od początków państwa polskiego. A jednak im dokładniej przyglądamy się ich światu, tym częściej pojawia się ciekawe pytanie, dlaczego ich rzeczywistość w tak wielu aspektach wydaje się zadziwiająco nam znajoma. Pierwszy trop prowadzi nas do zwykłych osad. Na północnych terenach dzisiejszej Polski życie tych ludzi wyglądało zupełnie inaczej niż wyobrażamy sobie życie dawnych koczowników i rolników. Nie widzimy tutaj wielkich wsi ani trwałych osiedli istniejących przez wiele stuleci. W wielu miejscach spotykamy pojedyncze gospodarstwa albo niewielkie skupiska zaledwie kilku domów. I teraz, co intrygujące, po jednym lub dwóch pokoleniach takie osady zanikają, a nowe powstają kilkaset lub kilkadziesiąt metrów dalej. Dla nas, dla współczesnego człowieka może to wyglądać jak nieustanna przeprowadzka, ale w tamtej rzeczywistości ludzie ci nie opuszczali przecież wcale swoich ziem. Nadal korzystali z tych samych lasów, pastwisk i źródeł wody. Nadal żyli w obrębie tej samej doliny. Wciąż przebywali w tym samym regionie. Właśnie tak wyglądał świat wielu Trzyniczan. Kiedy dzisiaj dla nas dom jest czymś bardzo ważnym, stałym, podstawowym, dla nich był tylko czymś tymczasowym. I tutaj pojawia się pierwsze pytanie, czy nie przypomina ci to późniejszego świata słowiańskiego, który również przez długi czas opierał się na niewielkich wspólnotach rozsianych po ogromnym obszarze południowo-wschodniej i środkowej Europy. I jeszcze bardziej frapująco wyglądała sytuacja na południu. Wyżyny Małopolski, Podkarpacia i Wołyń należały do najżyźniejszych terenów tej części kontynentu. Klimat zaczął się zmieniać. Powstawały pierwsze czarnoziemy. Tutaj życie było znacznie bardziej już stabilne. Niektóre regiony pozostawały zasiedlone nawet przez 500 czy 600 lat. Warto zatrzymać się przy tej liczbie. 600 lat temu Polska była krajem Kazimierza Wielkiego.
Gdyby jakaś wspólnota osiedliła się wtedy w jednej z dolin i trwała tam aż do dziś, otrzymalibyśmy taki sam odcinek czasu. I teraz zauważ, przez te stulecia zmieniałyby się państwa, granice, religie czy nawet języki, ale ludzie nadal mieszkaliby pod tym samym wzgórzem. Oczywiście nie oznacza to, że przez 600 lat stały tam te same domy, kropka w kropkę. Osady tak samo przesuwały się po krajobrazie. Jednak po raz kolejny wspólnota pozostawała związana z tym samym miejscem przez czas dłuższy niż istnienie wielu historycznych państw. Zapomniane osiągnięcie. Bo jeśli chcemy zrozumieć ich organizację, musimy zrozumieć jeszcze jedną rzecz. Tamten świat nie był zbudowany wokół jednostki, kultu siły, a przecież istnieli oni równolegle do mogiłowców, którzy okupowali południowo-zachodnią Polskę. Dlatego widzimy u nich tą różnicę. Ich świat zbudowany był wokół rodziny, wspólnoty. I oczywiście najlepiej możemy to dostrzec na cmentarzyskach. Dzisiaj większość z nas odwiedza groby dziadków albo pradziadków, to oczywiste i naturalne. Ale co ciekawe i nikogo w zasadzie nie obchodzi, to niewiele rodzin potrafi wskazać miejsce pochówku przodka żyjącego 500 lat temu. U Trzyniczan wyglądało to kompletnie inaczej. Niektóre groby istniały przez 200, 300, a nawet 400 lat. Kiedy umierał kolejny członek rodziny, grób otwierano, przesuwano stare szczątki i robiono miejsce dla kolejnego trupa. Potem dla kolejnego zmarłego i jeszcze kolejnego i tak w kółko. W tamtym czasie religia, pamięć odgrywały kolosalne znaczenie w przeciwieństwie do dzisiejszych świeckich czasów. Bo teraz pomyśl o tym, że grobowiec zostaje założony za czasów Władysława Jagieły, który byłby używany aż do współczesności. Mniej więcej o takich skalach czasu tutaj mówię. W jednym miejscu spoczywali ludzie oddzieleni od siebie większym dystansem czasowym niż ten, który dzieli nas od epoki napoleońskiej. Jesteś w szoku? To dobrze, bo to jest niezwykle ważna obserwacja. W innych organizacjach tamtych czasów, dla przykładu Unietyckiej czy Mogiłowej, ludzie wznosili monumentalne kurhany lub wznosili ich naprawdę wiele dla pojedynczych wodzów czy wojowników. Trzyniczanie wydają się w tym wypadku myśleć inaczej, są inni. Najważniejszy nie jest jakiś jeden wybraniec, jakiś przywódca. Najważniejsza jest cała wspólnota, grupa ludzi, trwająca przez wiele pokoleń. I właśnie tutaj pojawia się drugi trop prowadzący w stronę późniejszego świata słowiańskiego. Bo jeśli istnieje jedna rzecz stale przewijająca się w opisach najstarszych społeczności słowiańskich i jest nią ogromne znaczenie więzi rodowych, trudno nie zauważyć, że u Trzyniczan mechanizm wygląda bardzo podobnie. I właśnie teraz pojawia się kolejny trop prowadzący do głównego pytania mojego filmu. Jeżeli kultura trzyniecka obejmowała obszar rozciągający się od Wisły aż pod Dniepr, jeśli przez setki lat potrafiła zachować wspólne zwyczaje, podobne rytuały, religie i zbliżony sposób życia, to gdzie znajdowało się jej centrum? Gdzie znajdowała się stolica tego ogromnego świata ich organizacji? Gdzie mieszkali ludzie podejmujący najważniejsze decyzje? Gdzie znajdował się ten ośrodek, który narzucał innym swoją wolę? Jeżeli słyszycie nazwę biskupin, to prawdopodobnie od razu wyobrażacie sobie słynną osadę obronną z drewnianymi ulicami i rzędami niemal identycznych domów. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych obrazów pradziejów Polski, znany z oficjalnych podręczników, filmów dokumentalnych i wycieczek. Jednak mamy tu moim zdaniem inny problem. Historia tego miejsca jest znacznie starsza i znacznie mniej oczywista. Jedziemy ponad 1000 lat przed powstaniem słynnego grodu na Półwyspie, kiedy kontynent znajdował się jeszcze w samym środku epoki brązu. Okolice biskupina należały do świata Trzyniczan i wszystko wskazuje na to, że już wtedy miejsce to odgrywało wyjątkową i kluczową rolę. Dlaczego? Obszar ten zajmuje około 2 hektarów. To mniej więcej tyle, ile kilka współczesnych boisk piłkarskich ustawionych obok siebie. Miejsce zostało otoczone systemem 2 rowów wyposażonych w przejścia prowadzące do centrum. Dla współczesnego obserwatora może to przypominać już fortyfikację, jednak wszystko wskazuje na to, że wcale nie chodziło tutaj o żadną obronę. Ponownie zaskoczeni,
Gdyby celem była ochrona przed wrogami, trudno wytłumaczyć tutaj jedną bardzo ważną rzecz. To miejsce istniało przez około, uwaga, 700 lat. Jeszcze raz wam to powtórzę. 700 lat. I tu jest ten schemat. Kolejne pokolenia wracają jedno za drugim, utrzymują znaczenie tego miejsca. Bo ten biskupin Trzyniecki, o którym mówię, w tym momencie nie można już traktować jako zwykły punkt handlowy czy osadę na jeden sezon. Jest to miejsce spotkań, zgromadzeń i prawdopodobnie rytuałów, o których niczego się już nie dowiemy. Możliwe, że tutaj już wtedy zbierały się najważniejsze rody zamieszkujące okoliczne tereny. Może tutaj rozstrzygano jakieś spory, może tutaj zawierano sojusze, organizowano swoiste dawne imprezy i odprawiano ceremonie związane z kultem przodków. Nie wiemy tego na pewno, ale wiemy, że ludzie wracali tutaj przez wiele stuleci. To nie była żadna stolica. Ale to właśnie pierwsze protozałożenie biskupińskie mogło pełnić rolę takiego punktu odniesienia dla wielu okolicznych wspólnot. Nie znamy wielkiego miasta Trzyniczan, nie znamy ich królewskiej siedziby, nie znamy miejsca, które można byłoby porównać do późniejszych centrów władzy, znanych choćby z epoki żelaza czy średniowiecza. I w tym momencie możecie być w szoku, jak to w ogóle możliwe. Organizacja istniejąca bez administracji, stolicy, władcy? Przecież żyjemy w świecie państw, granic, urzędów i właśnie administracji. Każdy kraj posiada stolicę, każde państwo ma swoje centrum polityczne. Przecież trudno nam wyobrazić sobie Polskę bez Warszawy, Francji bez Paryża, a Wielkiej Brytanii bez Londynu. Tymczasem oni radzili sobie bez stolicy doskonale. Zamiast jednego miasta widzimy u nich setki lokalnych wspólnot, wsi. Zamiast rozbudowanej administracji widzimy sieć powiązań obejmującą naprawdę spore terytorium. Zamiast królów i dynastii jak u innych widzimy bardziej rody rodzinne. Im dłużej przyglądamy się temu obrazowi, tym trudniej nie zauważyć, że pod pewnymi względami przypomina on świat, który wiele stuleci później zaczniemy przecież kojarzyć z najstarszymi społecznościami słowiańskimi. Ale pomimo tych podobieństw nie mamy dowodów, a brak dowodu nie jest dowodem. Jednak kiedy wszystkie te cechy zaczynają występować jednocześnie, a każda kolejna część tych puzli wydaje się pasować do następnej, pytanie wraca z jeszcze większą siłą niż na początku tego rozdziału. Czy rzeczywiście patrzymy na całkowicie nam obcy lud, który pojawił się tutaj we wczesnej epoce brązu i zaniknął około 3000 lat temu i nie ma absolutnie żadnego związku z obecnymi mieszkańcami naszego kraju? A może właśnie tutaj, pośród kurhanów wielopokoleniowych grobów i wspólnot żyjących bez królów oraz stolic, kryje się część odpowiedzi na pytanie o najgłębsze korzenie świata, które wiele wieków później zaczniemy nazywać słowiańskim. Około XV wieku przed naszą erą ich świat stanął przed wyzwaniem, które mogło zachwiać fundamentami całego ówczesnego systemu. Koczownicy stają się mniej koczownikami, a ludzie zaczynają powoli prowadzić bardziej osiadły tryb życia. Ludności zaczyna być coraz więcej, osad przybywa. W wielu regionach wyraźnie widać wzrost liczby mieszkańców, co od razu musi zrodzić jeden problem. Większa liczba ludzi oznacza większe zapotrzebowanie na żywność. Pojawiają się coraz częściej okresy suszy. Upada niedoszłe imperium Unietyków, nadciągają mogiłowcy, a nasi Trzyniczanie muszą przecież jakoś sobie tutaj też poradzić. Każda nieudana pora roku mogła oznaczać głód, konflikty, mówiąc kolokwialnie o żarcie i konieczność opuszczania terenów, na których bytowali, co zresztą często do tej pory musieli i tak robić. Właśnie wtedy na scenę wkroczyła niepozorna roślina, która mogła zmienić losy całej ich cywilizacji i najprawdopodobniej to zrobiła. Cichy bohater przyrody. Proso. Dzisiaj większość ludzi kojarzy je głównie z karmą dla ptaków albo składnikiem kaszy. Kolejny mało istotny aspekt, na który ludzie kompletnie dzisiaj nie zwracają uwagi. Proso posiadało bowiem cechy, które w warunkach narastającego kryzysu były niemal idealne. Rosło szybko. W sprzyjających warunkach potrafiło wydać plon już po około 2 miesiącach. Potrafiło radzić sobie tam, gdzie inne rośliny padały. Wszystko to rozgrywa się na ziemiach pradawnej Polski, ale najprawdopodobniej wcale nie była to lokalna innowacja.
Proso przybyło do świata Trzyniczan z południowego wschodu. Jego wcześniejsze ślady pojawiają się na terenach Kotliny Karpackiej oraz dalej na wschód, na stepach. Przez sieć kontaktów obejmującą ogromne przestrzenie Europy i strefy Pontu, nowa roślina stopniowo zaczęła docierać do ludzi zamieszkujących wyżyny dzisiejszej Polski oraz na zachód Ukrainy. W pewnym sensie mógłbym powiedzieć, że Trzyniczanie w tym momencie wynaleźli swój własny prehistoryczny superfood. Wreszcie były stabilne plony. Wreszcie można było wykarmić rodzące się nowe dzieci i kolejne pokolenia. Zwiększała się odporność całego systemu na nieprzewidywalność klimatu. Oczywiście samo Proso nie stworzyło tej cywilizacji. To nie Proso budowało kurhany, nie tworzyło więzi rodowych, nie odpowiadało za rozległe kontakty łączące Ziemię nad Wisłą z obszarami położonymi setki kilometrów dalej. Mogło jednak dostarczyć czegoś równie ważnego – nadwyżki żywności. A w historii ludzkości takie nadwyżki bardzo często decydowały o końcowym sukcesie. To one pozwalały utrzymać większą populację, umożliwiały zakładanie kolejnych nowych osad, dawały społeczeństwom bezpieczeństwo potrzebne do rozwoju, dawały im ten oddech. Możliwe więc, że ta niepozorna roślina, o której dzisiaj niemal zapewne nie pamiętacie i całkowicie ją lekceważycie, stała się jednym z fundamentów ich świata w okresie jego największego rozkwitu. I jeśli mam rację, to jedna z najważniejszych zmian w tamtym czasie nie przyszła wcale na grzbiecie wojownika mogiłowego, ani w rękach wielkiego ich wodza. Przybyła po prostu w postaci garści niewielkich ziarenek, które prawdopodobnie i wtedy na początku każdy lekceważył, a z czasem pozwoliły one wykarmić tysiące rzeszy ludzi, które to zaczęły zalewać nasze ziemię jak powódź. Przez dziesięciolecia wydawało się, że epoka brązu to przede wszystkim historia nowych technologii metalurgicznych, nowych, lepszych mieczy i dalekosiężnego szlaku bursztynowego spajająca Europę od północy po południe, cały kontynent. Tymczasem badania starożytnego DNA pokazują, że pod powierzchnią tych wszystkich łatwo widocznych zmian zachodził proces znacznie głębszy i bardziej skomplikowany. Zmieniały się nie tylko organizacje ludzkie, bo zmieniali się sami ludzie. I właśnie tutaj nasi Trzyniczanie okazują się jedną z największych zagadek całej tej epoki. Logika mówi nam, że po tysiącach lat migracji przeróżnych rolników i późniejszym napływie ludności związanej ze stepami pontyjsko-kaspijskimi udział genów dawnych europejskich łowców-zbieraczy powinien stopniowo przecież zmaleć lub całkowicie zaniknąć. Bo najczęściej historia naszych ziem i całej Europy właśnie wyglądała w ten sposób. Najpierw egzystowali rolnicy, miejscowi, lokalsi, potem napływała ludność stepowa. Każda kolejna fala pozostawiała własny pewien ślad genetyczny. Aż nagle wydarzyło się coś zupełnie zaskakującego. W środkowej epoce brązu, właśnie wtedy, dokładnie w czasie ekspansji organizacji trzynieckiej, udział genów związanych z dawnymi europejskimi łowcami-zbieraczami zaczyna ponownie rosnąć. Ale przecież jak to możliwe? To tak, jakby w wielkiej historycznej rzece nagle pojawił się nurt płynący całkowicie pod prąd. To przeczy logice. Bo zamiast dalszego zanikania starego komponentu nastąpił jego mega wielki powrót. Ale jak do tego mogło w ogóle dojść? Najbardziej takim prawdopodobnym wyjaśnieniem może być dodatkowe wymieszanie się tych ludzi zamieszkujących rozległe strefy leśne Europy Wschodniej z ludnością napływową ze wschodu, Trzyniczan. To właśnie gdzieś tam, na północno-wschodnich obrzeżach Europy, dawne tradycje i stare populacje mogły jednak przetrwać znacznie dłużej niż w bardziej cywilizowanych i intensywnie zasiedlanych regionach na południu. Kiedy wiele organizacji żyło już w świecie rolników i pasterzy, to gdzieś na północnych rubieżach nadal jednak mogli trwać potomkowie ludzi, których korzenie sięgały czasów jeszcze tych łowców przemierzających kontynent tuż po ustąpieniu lodowców. Najstarszy rodowód. I to właśnie ich ślady zaczynają pojawiać się w DNA Trzyniczan. Na początku tego filmu powiedziałem wam, że Wisła od tysięcy lat dzieliła nasze ziemię na dwa różne światy. Zachód, czyli Wielkopolska i Śląsk, ciążące ku Europie Środkowej, południu i zachodowi kontynentu.
i wschód, otwarte na stepy oraz ogromne przestrzenie Europy Wschodniej. Mam nadzieję, że kiedy przyglądaliście się razem ze mną Tchyniczanom, zobaczyliście to samo co ja. Żyli dokładnie na styku tych dwóch rzeczywistości. Bo nie byli wcale ludźmi zachodu i nie byli też ludźmi ze wschodu, ze stepu, a jednak dokonali czegoś wyjątkowego. Potrafili połączyć oba światy w jedną z największych wspólnot epoki brązu na ziemiach, które tysiące lat później staną się naszą Polską. Gdy patrzymy na ich osady, kurhany, więzi rodzinne, pamięć o przodkach i sieć kontaktów rozciągającą się od Wisły aż po sam Dniepr, przez obszary dzisiejszej Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy czy nawet Mołdawii, coraz trudniej uznać ich za kolejny zapomniany lud, który pojawił się znikąd i zniknął bez śladu. Właśnie, czy na pewno bez śladu? Tutaj pozostaje to pytanie, kim naprawdę byli? Na to musicie odpowiedzieć sobie już sami. Jednego jednak możemy być pewni. Ich historia pokazuje, że korzenie wielu zjawisk, które obserwujemy na naszych ziemiach aż do dzisiaj, mogą być znacznie starsze niż samo państwo polskie. Starsze od średniowiecza, a być może nawet starsze od samych Słowian.